tym vlogu odwiedzam najsłoneczniejsze miasto Europy, czyli hiszpańskie Alicante. Pokażę najciekawsze miejsca, które trzeba zobaczyć podczas kilkudniowej wizyty w sercu Costa Blanca. Pozdrawiamy ze słonecznego Alicante. Jest to nasz pierwszy jesienny wyjazd w trójkę i przyjechaliśmy właśnie, żeby tak sobie trochę odpocząć, relaksować się, żeby uciec od tej jesieni polskiej. A w tym vlogu pokażę, co można zobaczyć przez takie 3 dni spokojnego zwiedzania w Alicante i tutaj okolicach. Ten deptak Explanada de España jest bardzo popularny wśród turystów i nie tylko. Jest to taki główny bulwar nadmorski, otoczony tutaj z 2 stron rzędem palm. Tutaj jest port jachtowy Alicante, bardzo rozległy, bardzo duży. Tu mamy z tej perspektywy widok na port i tutaj mamy zamek Świętej Barbary, na który jeszcze wejdziemy. Tutaj Explanada de España się kończy. Idąc dalej mamy Parque de Canalejas, czyli mamy taki już park nie z palmami, tylko z drzewami, bardziej taki, powiedzmy, naturalny, żeby sobie tutaj odpocząć w cieniu i tak dalej. To jest bardzo przyjemnie. Tam na tym deptaku było bardzo gorąco, a tutaj jest tak przyjemnie chłodno. Naprawdę pogoda jest ładna, listopad, myślę, że jest taki super czas, żeby tutaj przyjechać, ponieważ jest tak 20 stopni optymalnie. Tak u nas w Polsce są 2 stopnie akurat dzisiaj, więc jest tak nie za gorąco. Ze względu na to, że to miasto jest jednym z najcieplejszych w Hiszpanii. Najwięcej dni słonecznych, to jest ponad 300 dni słonecznych w roku i bardzo mało opadów. Około 30 dni opadów w ciągu roku. Chyba sprawdzałem, bodajże 40 bodajże 400 mm opadów w ciągu roku jest tutaj tylko, więc jest to jedno z najsuchszych miejsc w Hiszpanii i najbardziej nasłonecznionych. Dlatego latem tutaj jest naprawdę bardzo gorąco. Tuż obok tej głównej promenady jest od razu plaża, praktycznie w centrum miasta. Więc po zwiedzaniu, czy po przejściu się tutaj tym uliczkami miasta można skorzystać właśnie z uroków Morza Śródziemnego, się wykąpać. Dużo ludzi, mimo że to połowa listopada. A tu mamy Bazylikę Świętego Mikołaja, jednego z patronów Alicante. Tutaj monumentalna świątynia. Ciekawe, bo ten kościół powstał na miejscu, w którym był wcześniej muzułmański meczet. Wiele tutaj świątyń. Świątynia pod wezwaniem na Święcie Marii Panny też została wzniesiona w miejscu, gdzie był wcześniej meczet. Z tym, że te meczety zwykle też powstawały na miejscach poprzednich świątyń, ponieważ tutaj podczas podboju arabskiego mieszkali tutaj chrześcijańscy Wizygoci, więc oni też mieli tu swoją świątynię, została ona zmieniona na meczet, a ostatecznie z meczetu znowu na świątynię katolicką. Tutaj mamy budynek Mercado Central w Alicante, czyli takiego targu, gdzie można kupić sobie różne warzywa, owoce, mięso i tak dalej. Z tym, że dzisiaj jest on zamknięty, bo jest niedziela, więc tam nie będę mógł wejść i go zobaczyć akurat dzisiaj. Tutaj mamy też ładną ulicę, ładny deptak Avenida de la Constitución, czyli Aleja Konstytucji, gdzie można również sobie spacerować. Też tutaj jest tak ładnie, wszystkie te budynki odnowione i tak dalej. Bardziej spokojna niż ta przy morzu, ale też ładna. Tym razem bez palm, tylko z drzewami liściastymi. Korzystając z okazji, mogę też opowiedzieć pokrótce historię Alicante, ponieważ jest ona bardzo interesująca.
Region Alicante jest zamieszkany od prawie 7000 lat. W starożytności Grecy i Fenicjanie odwiedzali te rejony w celach handlowych. W VII wieku przed naszą erą spór o te tereny toczyły Kartagina i Rzym i w tych czasach ojciec słynnego Hannibala założył tu kartagińskie miasto forteczne Acra Leuce. Około 200 roku przed naszą erą miasto podbili Rzymianie i nazwali je Lucentum, a po upadku Rzymu zajęli je Wizygoci. Od VIII do XIII wieku Alicante, nazywane wówczas Al-Akant, znajdowało się pod panowaniem muzułmańskich Małów. W 1248 roku zostało zdobyte przez króla Kastylii Alfonsa X, a w późniejszych latach przekazane Królestwu Aragonii, co wiązało się z rozpowszechnieniem kultury i języka katalońskiego w tym regionie. W Alicante jest wiele ciekawych muzeów, ale dwa z nich zasługują na szczególną uwagę i pierwszym z nich jest Muzeum Marc, czyli Museo Arqueológico de Alicante. Dzisiaj aktualnie jest poniedziałek, więc to muzeum w poniedziałki jest zamknięte. Będę musiał tutaj przyjść jutro, ale ładna fasada tego budynku wygląda właśnie tak. Według tego, co czytałem, to jest to bardzo interesujące muzeum, jedne naprawdę z ciekawszych i warto je odwiedzić. Tutaj dookoła widzimy piękny, malowniczy park. Dużo jest właśnie takich placyków, parków w centrum miasta, w których można sobie przysiąść i odpocząć. Tutaj widać, że góry, wzgórze twierdzą Świętej Barbary i właśnie na to wzgórze się wybieramy. Nazwa tego wzgórza, na którym znajduje się zamek, nazywa się Benacantil. Nazwa ta pochodzi z języka arabskiego, w którym to języku brzmiało to Banu al-Katil. I zostało to po prostu zmienione na język taki hiszpański. Z tego względu, że ta twierdza została wzniesiona przez Arabów, którzy panowali na Półwyspie Iberyjskim od VIII wieku. Podejście na wzgórze nie jest takie trudne. Jak widać, można też wynająć takie tuk-tuki, które zabierają pasażerów do góry. Można też do części dojechać samochodem. Wzgórze jest tutaj. I dlaczego wzgórze Świętej Barbary? Ponieważ było ono, tak jak mówiłem, pod panowaniem arabskim i podczas rekonkwisty król kastylijski Alfons X zdobył właśnie to wzgórze dnia 4 grudnia, czyli w dzień Świętej Barbary w roku 1248. Dlatego nazwa tego wzgórza, tego zamku została zmieniona na Zamek Świętej Barbary. Zobaczymy, jak wygląda widok z góry, bo tutaj już się rozpościera naprawdę ładny widok. Tak wygląda krajobraz z tego wzgórza, chociaż to jest dopiero pierwszy poziom, ponieważ sam zamek, twierdza, znajduje się tam do góry, czyli jeszcze mamy trochę do wejścia. Tutaj są 3 poziomy, takie powiedzmy. Pierwszy właśnie jesteśmy tu, gdzie aktualnie się znajdujemy, potem drugi i trzeci. W każdym znajduje się coś do zwiedzania. Samo wejście na ten teren jest darmowe i otwarte w ciągu przynajmniej listopada od 10 do godziny 20. Widać ładne tutaj wzgórza. Właśnie to wybrzeże, białe wybrzeże, czyli Costa Blanca, jest płaskie tuż przy morzu. Potem zaczynają się góry. I właśnie te góry tutaj nadają taki specyficzny klimat temu miejscu. Tutaj w dole widać plażę Postiguet, na której byliśmy wczoraj. Jak widać, ta twierdza ma kilka poziomów. Tu jest najwyższy z punktem widokowym. Tutaj jest trochę niższy. Tutaj pod spodem jest restauracja. I też informacja dla ludzi, którzy mają małe dzieci albo są niepełnosprawni. Tutaj aż do tego poziomu, tutaj jednego poniżej, wjeżdża winda z samego dołu góry. To w okolicach plaży jest wejście do tej windy. Będziemy ją testować podczas schodzenia, ponieważ tutaj weszliśmy
z wózkiem, ale weszliśmy pieszo. Wejście nie jest strome, są kamienie, ale można bez problemu sobie wejść. Natomiast zejść, sprawdzimy tą windę. Tutaj na wzgórzu na Cantil znajduje się też takie części muzealne. Tu na przykład jest miejsce, gdzie mieszkał gubernator. Tu też są wspomniane okresy historyczne, które zostawiły swoje piętno właśnie w tym miejscu. Mamy tutaj, począwszy od okresów neolitycznych, kultura iberyjska, romańska, muzułmańska i potem średniowieczna, chrześcijańska. Więc także tutaj w tym miejscu można znaleźć eksponaty historyczne, jeśli ktoś się interesuje, z różnych właśnie tych epok, ponieważ samo miasto Alicante jest właśnie bardzo jestem zamieszkanym już od czasów neolitycznych. Więc tutaj jest wejście do windy. Widzimy herb Alicante. Więc tak wygląda to druga strona tej windy, która prowadzi na zamek Świętej Barbary. Co ciekawe, jeśli się wjeżdża w górę, to tutaj trzeba uiścić opłaty, kupić bilety, ale przy zjeżdżaniu już nikt nie sprawdza tych biletów, więc zrobiliśmy najlepszego deala, czyli weszliśmy pieszo, zjechaliśmy windą za darmo. A tutaj obok od razu jest już plaża, na którą właśnie się udajemy. Czyli zaraz po zwiedzaniu zamku zjeżdżamy windą i można od razu skorzystać z uroków plaży de Postiguet. Widać, że mimo że mamy połowę listopada, dużo jest tutaj plażowiczów, dużo ludzi, więc na pewno ja też skorzystam z uroków Morza Śródziemnego. To jest Plaza de Ayuntamiento. Ayuntamiento to właśnie ten budynek, czyli to jest Urząd Miasta, czyli taka plac Urzędu Miasta. Już widać, mamy listopad, pojawiają się tutaj ozdoby świąteczne, ponieważ w tym miejscu jest największa szopka bożonarodzeniowa w Hiszpanii i wielkie figury właśnie tutaj są stawiane w okresie świątecznym. Tego już trwają przygotowania do tego okresu. Jednakże my się na to jeszcze nie załapiemy, ale tu naprawdę jest wielkie figury, może wstawię jakieś zdjęcie, jak to wygląda, naprawdę monumentalne. Tu widzimy jeszcze 3 flagi, Unia Europejska, Hiszpania oraz flaga Wspólnoty Walenckiej, czyli tego regionu, w którym jest Alicante. Flaga, która przypomina flagę katalońską, ma te charakterystyczne żółto-czerwone pasy poziome. Wpływy katalońskie są takie, że tutaj obowiązuje nawet jako język urzędowy walencka odmiana języka katalońskiego właśnie i te wszystkie nazwy są w dwóch językach. Idąc od ratusza miejskiego jest tutaj taka fajna Plaza Santissima Faz, czyli taki placyk tutaj z wieloma restauracjami, w których można dobrze zjeść. Takie trochę turystyczne bardziej miejsce, ale no, naprawdę fajnie tutaj to wygląda. Bardzo ładne te budynki, te kamieniczki, to jakieś tawerny i tak dalej. A tutaj jest jeszcze jedna ulica, nazywa się Calle Mayor, czyli taka ulica główna, można powiedzieć. I tutaj też na tej ulicy jest bardzo dużo restauracji, bardzo dużo miejsc do zjedzenia. Tutaj dwa razy wczoraj i dzisiaj właśnie jedliśmy jakieś hiszpańskie jedzenie i jakieś międzynarodowe i tak dalej. Naprawdę tutaj są w takim ładnym miejscu po prostu. Typowo takim hiszpańskim, architektura widać i tak dalej. I można tutaj też się schronić od promieni słonecznych, bo te budynki są takie bardzo wysokie i to naprawdę jest takie fajne ustronne miejsce, żeby sobie zjeść. I tak ta ulica właśnie wygląda. Calle Mayor. Calle Mayor. A tutaj jakiś placyk z takimi bardzo ciekawymi drzewami z rodziny fikusów. Widzieliśmy takie same na Kubie. Cienfuegos. Więc widać, że tutaj też one rosną w tym klimacie.
Jestem aktualnie u podnóża zamku Świętej Barbary. Widać tutaj bazylikę pod wezwaniem Świętego Mikołaja, którą widzieliśmy z poziomu, powiedzmy, wejścia do niej. A teraz wchodzę do bardzo ciekawej dzielnicy. Nazywa się ona Santa Cruz. Jest to taka dzielnica bardzo małych uliczek, wąskich. To jest taka najbardziej, powiedzmy, stara część miasta. Jest to tutaj od czasów średniowiecznych zamieszkana przez Maurów między innymi. Dlatego czuć tutaj też taki trochę klimat, można powiedzieć, arabski, który przypomina na przykład Granadę albo Cordobę, które udało nam się z Zitą odwiedzić jakiś czas temu. I naprawdę tutaj jest takie gęste, wąskie uliczki, które tak fajnie się zgubić po prostu. Wejść sobie i pochodzić. Jedyny minus to, że tutaj są wszędzie schody, dlatego z wózkiem nie jest tutaj po prostu bardzo, bardzo trudno. Na szczęście mamy nosidełko, ale na razie idę sam, żeby zobaczyć, czy warto to miejsce odwiedzić, ale już naprawdę po tym krótkim spacerze tą jedną ulicą widzę, że naprawdę warto. Zobaczymy, co tu jeszcze się kryje. No naprawdę muszę zobaczyć, jakie bardzo fajne uliczki, ładne, piękne, naprawdę te domy pomalowane na kolory takie błękitne, białe. Naprawdę bardzo ładnie. No i nad tym całym ulicą, domostwem jest zamek Świętej Barbary. Tu właśnie byliśmy, na samej górze. Hola! Tuż przy Barrio Santa Cruz znajduje się też bazylika Najświętszej Marii Panny. Jest ona właśnie przede mną, tutaj, taka w stylu gotyckim świątynia. Co ciekawe, też zbudowana na miejscu dawnego meczetu, który wcześniej był zbudowany na miejscu świątyni chrześcijańskiej. Zdecydowanie tutaj przykuwa uwagę to wejście, ten portal, te rzeźby. Naprawdę bardzo takiej, bardzo szczegółowe. Tutaj widać te wszystkie posągi i tak dalej. Naprawdę z tego co słyszałem, to ta bazylika została uległa pożarowi i odbudowano ją w średniowieczu już w stylu barokowym częściowo. Widzimy tutaj bogato zdobiony ołtarz pełen złota, przepychu, więc widać tutaj już naprawdę taki styl typowo barokowy. Wejście tutaj kosztuje 6 euro, więc jest to taki w sumie pierwszy wydatek na zwiedzanie, jeśli chodzi o Alicante, bo na razie wszędzie wejścia były darmowe. Ale naprawdę ładna bazylika. Tutaj można wejść też na dzwonnicę. Dlatego, korzystając z okazji, lubię odkrywać takie różne miejsca, które nie zawsze są ciekawe dla elity. Wąskie takie stopnie kręte. Zobaczymy, czy warto. Więc ja jestem teraz na szczycie dzwonnicy bazyliki Najświętszej Marii Panny. Czy jest to jakiś widok? Jest, na pewno jest. Widok na wzgórze, które góruje nad całym miastem. Charakterystyczny punkt. No i tutaj już dzielnica pod nami, pod tym wzgórzem, dzielnica Santa Cruz. To ciekawie, bo tu jest
drugie wyjście z kościoła, Zachrystia. Tutaj można zobaczyć takie fajne patio z palmą w środku. Taki typowy styl, taki arabski. Widać tu naprawdę takie wpływy. Tu jeszcze kolekcja różnych zabytków sakralnych, a my wracamy już do Barrio Santa Cruz, żeby jeszcze trochę się przejść przez tą dzielnicę. Tu jeszcze jest Muzeum Sztuki Współczesnej MACA, Muzeum de Arte Contemporáneo. Natomiast idę dalej, akurat do tego muzeum teraz nie będę wchodził, bo dzisiaj poza tym jest poniedziałek, czyli jest zamknięte. Zdecydowanie polecam to miejsce, szczególnie w takiej porze właśnie, gdy zachodzi słońce. Naprawdę te uliczki tutaj są piękne, wyglądają niesamowicie w tym zachodzącym słońcu. Te kolory tutaj tych budynków naprawdę. Drugim zamkiem w Alicante, na który właśnie się wybieramy, jest zamek San Fernando, który jest położony po drugiej części miasta. Został on zbudowany w celu ochrony miasta od strony północnej i z tego perspektywy widać zupełnie inną panoramę miasta niż z zamku Świętej Barbary. Zaraz do niego wejdziemy. Wstęp jest wolny. Został on zbudowany całkiem niedawno, bo w XIX wieku podczas wojen napoleońskich. Jednak nigdy nie spełnił swojej roli obronnej. Został skonstruowany tak na prędce i miał wiele błędów konstrukcyjnych, dlatego nigdy jakby jego tutaj wartość nie została bojowa wykorzystana. Później był więzieniem, a teraz jest udostępniony dla zwiedzających. Jest to wejście tutaj darmowe, więc korzystamy. Podejście, jak widać, nie jest aż takie strome. Dlatego idziemy sobie z wózkiem. Taki widok rozpościera się z zamku San Fernando, Castillo San Fernando inaczej. Tu widzimy, jest wzgórze Benacantil z zamkiem Świętej Barbary, wybrzeże Morza Śródziemnego, a sam zamek, jak widać, pozostałości po nim, szczerze mówiąc, nie robią takiego wrażenia. Jedyne to jest taki punkt, powiedzmy, widokowy, z którego właśnie się na całą okolicę tutaj rozpościera panorama. Z tego miejsca właśnie można zobaczyć właśnie ten zamek Świętej Barbary, okoliczne wzgórza, no i w zasadzie to na tyle. Nie ma tutaj żadnego nawet punktu turystycznego za bardzo, ze względu na to, że w sumie ten zamek nie miał zbyt bogatej historii, no ale jest takim punktem, powiedzmy, widokowym, który jeśli ktoś chce, to można przyjść, ale jak kto lubi. Jedną z jeszcze atrakcji w Alicante jest tak zwana Calle de Setas, czyli ulica Grzybów. Na ulicy San Fernando postawiono takie dziwnie wyglądające grzyby. Historia wiąże się z tym, że podczas kryzysu hiszpańskiego w 2008 roku ta ulica była modernizowana i nie było pieniędzy, żeby ją dokończyć, więc ludzie sami zaczęli na własną rękę tutaj kończyć i zalepiać takie dziury w ulicy. Postawiono właśnie tutaj takie dziwnie wyglądające grzyby, które można sobie podziwiać właśnie na tej ulicy. Dosyć takie specyficzna atrakcja, która pojawiła się ze względu na to właśnie, że ta ulica nie była dokończona, jeśli chodzi o jej remont. Ale ładnie tutaj jest, w sensie tak te budynki i tak dalej, to już takie jest historyczne centrum, można się przejść. Same grzyby wyglądają dosyć śmiesznie po prostu. No co pada? Teraz jesteśmy na takiej drugiej ulicy. Nazywa się ona Calle Castaños. To jest taka ulica pełna restauracji. Jedna przy drugiej. Z różnych krajów. Jakieś tutaj na przykład z Argentyny, to jakieś koktajle i tak dalej. Bardzo duży wybór różnych dobrych miejsc do zjedzenia. A tutaj koło nas jest też teatr w Alicante.
Więc tutaj jest miejsce kultury i miejsce też takie kulinarne, można powiedzieć. Też jedna z takich ulic, promenad, powiedzmy, tylko bardziej już w centrum miasta. Ten monument poświęcony walkom byków ze względu na to, że tu znajduje się właśnie arena walk byków w Alicante, czyli Plaza de Toros, którą można też tutaj widać zwiedzić. Jest tam też muzeum właśnie i można zobaczyć sobie, jak wygląda taka arena walk byków na żywo. Tutaj jeszcze kolejny ładny placyk pełen palm, naprawdę ładnie. W kolejnym vlogu z Hiszpanii odwiedzę zlokalizowane nieopodal Alicante miasto Elche, słynące z największych w Europie gajów palmowych. Zapraszam do obejrzenia. Zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych vlogów z moich podróży. Do zobaczenia.